Cześć i witam w moim gnieździe. Mam na imię Sylwia i dziś jestem trochę obrażona na YouTube'a. Ostatnio wrzuciłam film, nad którym spędziłam trochę czasu. Najpierw było dzierganie, nagrywanie, montaż, poprawki, miniatura, wszystko tak jak zwykle. Spokojnie, starannie, z myślą, że ktoś po drugiej stronie usiądzie sobie z herbatą, obejrzy to razem ze mną. A potem patrzę na wyświetlenia, cisza, która wygląda trochę tak, jakby algorytm wziął mój film, popatrzył na niego przez chwilę i powiedział: nie, dziś nie. Mam wrażenie, że zostałam zepchnięta gdzieś na sam dół do jakiejś YouTube'owej jamy, gdzie filmy sobie istnieją, ale prawie nikt do nich nie trafia, nikomu się nie wyświetlają. Wiem, że to tylko liczby, ale kiedy się wkłada w coś dużo pracy, trudno jest nie poczuć takiego lekkiego ukłucia. Dzierganie to nie jest szybki content. Nie da się zrobić swetra w jeden wieczór tylko po to, żeby zdążyć z trendem i nadążyć za modą. Są godziny, dni, a czasem tygodnie spokojnej pracy i dokładnie taki sam jest ten kanał. Bez krzyków, bez pośpiechu, bez spektakularnych zwrotów akcji. I chyba właśnie dlatego czasem przegrywam z internetem, który działa coraz szybciej. No i tak trochę się obraziłam na chwilę, ale potem sobie pomyślałam, że może nie chodzi o te liczby, bo nawet jeśli niewiele osób trafia na film, to są to osoby, które naprawdę chcą tu być, które szukają spokoju, nie hałasu. I to jest chyba ważniejsze niż te zasięgi. Dlatego nagrywam dalej, trochę wolniej niż by algorytm chciał, ale dokładnie tak, jak chcę ja. Dziergałam sobie ten sweter dla córki w biało-zielone pasy, chociaż tego zielonego tutaj nigdzie nie widać. No właściwie to nie jest zielony. Mówiłam o tym w ostatnim filmie. Jest to niezwykły kolor, taki zielono-niebieski. No i się rozpędziłam. Zrobiłam trochę za długi reglan. I jak widać na tych zdjęciach, sweter wyszedł dużo za szeroki. Dlatego postanowiłam go spróć. Nie sprułam go w całości, no ale musiałam spróć cały dół do momentu reglanu. Zrobiłam sobie taki znacznik, do jakiej wysokości chciałabym go spróć i po prostu poleciałam. Zmieniłam też ten dziwny golf, na którym się robiła taka buła, właściwie pod którym. I sprułam też rękawy, przynajmniej to, co tam było. Teraz kończę go po raz drugi. Jeszcze trochę mi zostało. Idzie nie tak szybko, bo po drodze oczywiście wpadają różne inne rzeczy, które zaraz Wam pokażę. Ale jest to taki spokojny projekt. No właśnie, jest tak fajny, tak fajnie się dzierga tą włóczką, że tak trochę przesadziłam z tą szerokością. I nawet przy dużej dobrej woli dotyczącej oversize to było zdecydowanie zbyt oversize'owe. Skończyłam też fokę, która miała być kurą. Kiedyś zrobię kurę, obiecuję. Ma pyszczek i wąsy, które wyglądają trochę jak wodorosty, ale takie będą. Ma ogonek stosowny. No i jest foką, piękną, miękką foką. Z dziewiarskich drobiażdżków wykonałam skarpetki z wełny owczej, oczywiście mojej ukochanej. Skarpetki robiłam tym razem od palców, 2 na raz, na długiej żyłce. I muszę Wam powiedzieć, że całkowicie odczarowało to skarpetki i ich robienie. No i chyba już nie jestem antyskarpetkowa. Jeszcze taką czapkę zrobiłam z jednego motka.
tej włóczki, z której robiłam chustę. Jeden motek niecały wystarcza na taką miękką czapeczkę, na szósteczkę. Błyskawicznie się robi. To by było na dziś na tyle. Pozdrawiam Was ciepło. Trzymajcie się.